Cześć, dzień dobry, witam Was w ostatnim dniu pobytu w Bordeaux, właściwie w ostatnich godzinach. Ponieważ właśnie jestem teraz w centrum po śniadaniu i mam jakieś 5 godzin, po których muszę złapać autobus, żeby pojechać do hotelu po bagaże i teleportować się na lotnisko, a może lepiej po prostu zamówić Ubera. I w ciągu tych niespełna 5 godzin mam kilka rzeczy, które chciałbym albo muszę zrealizować, więc nie traćmy czasu. Pierwsza sprawa, les souvenirs. Wczoraj zaopatrzyłem się w wino z Bordeaux, żeby zabrać do domu, ale Agnieszka stwierdziła, że nie mamy żadnego magnesu z Bordeaux, że nie przywieźliśmy. Znaczy ja nie przywiozłem, w sumie oni też, bo przyjechali tutaj po mnie, jak wracałem do domu po tym półrocznym pobycie tutaj. No i że nie mamy takiego magnesu, no i muszę taki magnes nabyć. Spoko fura. Mała zmiana planów z racji tego, że sklep dopiero otwiera się o godzinie 11. To postanowiłem, że pójdę sobie posiedzieć nad rzeką z godzinkę, półtorej i załatwię tę sprawę, zanim pójdę na lunch. Posiedziałem nad rzeką, machnąłem kilka zdjęć, poprosiłem, żeby mi zrobili jakieś zdjęcia, poczytałem książkę i zbliża się pora lunchu, dochodzi 12, więc idę najpierw upolować magnesy, a potem coś zjeść. Akurat trafiłem na zielone światło, ale we Francji, nie tylko w Hiszpanii jest podobnie. Zasada sprawnej komunikacji po mieście dla pieszych. Jeżeli nic nie jedzie, to jest zielone. Uwierzcie mi, tak to działa. Nic nie jedzie, to zielone. Jeżeli chodzi o pamiątki z Bordeaux, to jest to dosyć problematyczne. Oczywiście wina, jedzenie francuskie znajdziecie w sklepach, ale jako to bardzo nie ma tutaj sklepów z pamiątkami. Jak tu mieszkałem, to w sumie chodziłem po całym mieście i nie znalazłem niczego poza jednym sklepem, który jest właśnie tutaj w centrum i do którego właśnie się udaje. By Bordeaux, jakże wymowny. Sobota na Saint Catherine to standardowo tętniące życie miejsce. Pełno ludzi, ulicznych artystów, balony i ludzi. Tłum, mrowie ludzi. A ja idę coś zjeść do Bistro Région. Jakiś lunch, żeby zjeść coś ciepłego dzisiaj, bo później cały dzień przede mną to droga. Więc Bistro Région wygląda tak, że macie kilka pozycji do wyboru. Są to mięsa lub ryby, na przykład grillowana wołowina, eskalopki z łososia. I dostajecie to w towarzystwie ich słynnego sosu, bardzo smacznego, w towarzystwie sałat, frytek i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj przyjdzie jedzonko. Widzieliście tam ilość jedzenia, nie zjadłem wszystkiego do końca, ale i tak nie wiem, czy zmieszczę kawę i kanole, a taki miałem plan jeszcze przed wyjazdem stąd. Więc Bistro Région polecam. Co ciekawego, płacicie tak naprawdę za mięso, frytki i sałaty dostajecie tyle, ile potrzebujecie, jak jesteście większą ekipą i braknie wam sałaty, frytek, o więcej. Tak to działa. Bardzo fajna miejscówka, polecam.
Zaopatrzyłem się w międzyczasie w kanole na wyjazd do domu, ale nie mogłem sobie odmówić, żeby nie znaleźć przynajmniej miejsca na jedną kanulę z kawą tutaj na miejscu. Ciężko mi powiedzieć, co są te kanule. Jak znajdę jakiś fajny opis albo przyjdzie mi coś do głowy, to będzie on właśnie tutaj teraz. No i nieubłaganie zbliża się ten moment, kiedy będę musiał się udać na lotnisko. Chwilę to potrwa, będzie nudne, więc pomyślałem, że zostawię was w rękach kogoś innego. Tak się składa, że kiedy jestem w Bordeaux, Gabi jest w Hiszpanii i robi podobną rzecz. Odwiedza Lorkę, gdzie mieszkała przez rok. Tak więc my widzimy się ponownie na lotnisku, kiedy tam dotrę, a w międzyczasie zobaczmy, co słychać po południowej stronie Pirenejów. Jak nie wiesz, co nagrać w Hiszpanii, to nagrywaj palmy. Hola, buenos dias! Siema vlogu Michała. Więc Michał pojechał do Francji, do Bordeaux. Ja postanowiłam w tym samym czasie pojechać sobie do Hiszpanii, do Lorki, odwiedzić stare kąty. Tak jak Michał mieszkał trochę w Bordeaux, tak jak mieszkałam całkiem trochę w Lorce. Powiem wam, dziwnie jest tak wrócić, bo z jednej strony człowiek się czuje, jakby w ogóle nigdy nie wyjechał, a z drugiej strony zmieniło się tyle, że jest to niewyobrażalne. Nie polecam nikomu tego uczucia, naprawdę mega dziwne. Ale no, zaczynamy zabawę. W końcu jesteśmy w Hiszpanii, nie? A się dziewczyna bawi. Dotarłem na lotnisko, przeszedłem przez wszystkie odprawy i teraz czekam na boarding. I jakieś podsumowanie tego wyjazdu by się przydało. Jakby go określić? Na pewno udany, trochę dziwny i trochę nostalgiczny. Udany, bo spotkałem się ze znajomymi. Udany, ponieważ wypełniłem wszystkie punkty, które chciałem zrealizować. Czyli pojeździłem na longboardzie, zjadłem bagietkę nadgaronną, byłem w Bistro Région, zjadłem croissanty na śniadanie. Takie małe rzeczy, które chciałem zrobić, a które człowieka cieszą. Więc to wszystko jest fajnie i tutaj był udany. Dlaczego trochę dziwny? Ponieważ tak, ten dziwny z tym nostalgicznym się wiąże, ponieważ wróciłem po 2 latach do miejsca, gdzie mieszkałem. I w sumie wszedłem w to życie tak, jakby się nic nie zmieniło. Tak, jakby po prostu te 2 lata się nie wydarzyły. Tak jakby po prostu jakbym stąd nigdy nie wyjechał. Że to ze spotkaniem z znajomymi tak po prostu było od razu salut, salut, ça va, ça va i jakby się po prostu nie widzieli od wczoraj, a nie od 2 lat. No ale gdzieś tam w tle jest ten fakt, że to minęły 2 lata. 2 lata, które zmieniły mnie, zmieniły ich, bo życie idzie do przodu, miasto się też zmieniło i mimo że wszedłem w taką rutynę, taką jak żyłem tutaj, chodziłem z tymi samymi miejscami, spędzałem podobnie czas, no to jednak no był pewien taki dysonans poznawczy, no był i fajnie, trochę krótko, ale dym był duży i ciężko byłoby wyjechać. Już jest ciężko. To jest po prostu... To jest ciężkie do opisania. Dla niektórych myślę ciężkie do zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. Ktoś, kto tego nie przerobił, to ciężko mu coś takiego zrozumieć. Dobra, chodźmy na samolot.
przygody, wylądowałem na polskiej ziemi, przede mną tylko podróż do domu już samochodem z rodziną. Fajnie, że towarzyszyliście mi przez te kilka dni w Bordeaux. Cieszę się, że wytrwaliście w tej serii, miniserii daily vlogów, nie wiem jak zwał, tak zwał. Fajnie, że dotrwaliście do końca. Jeżeli nie widzieliście wcześniejszych odcinków, drogi widzu, to tutaj będzie karta, tu będzie karta. Zobacz inne, bo razem układają się w jakąś taką bardziej chyba logiczną całość, albo i nie. Nie wiem, ale i tak zobacz. No i pozostaje mi nic innego jak powiedzieć wam miłego dnia, do zobaczenia. Siema.